Witaj, przyjacielu, na ścieżce prawdy. Gdy patrzysz w nocne niebo, twój wzrok często przyciąga Mars. Czerwony, martwy punkt zawierzony w czerni. Nauka mówi ci, że to planeta, na której życie nigdy się nie rozwinęło lub zgasło miliardy lat temu w procesach naturalnych. Mówią ci o geologicznej ewolucji i zaniku pola magnetycznego. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego pomiędzy Marsem a Jowiszem znajduje się pas planetoid? Dlaczego orbity planet w naszym układzie wydają się nosić ślady gwałtownych zaburzeń? I dlaczego w głębi duszy obraz czerwonej planety budzi w nas dziwny, podskórny niepokój, zupełnie jakbyśmy patrzyli na cmentarz, na którym pochowano naszych bliskich? Dziś odkryję przed Tobą zakazaną historię Układu Słonecznego. Połączymy przekazy z chronologią wydarzeń, o których milczą podręczniki. Opowiem Ci o roku 225 000 przed naszą erą. Opowiem Ci o zaginionej planecie Milona i o dniu, w którym Mars przestał być rajem, a stał się grobowcem. Aby zrozumieć tragedię Marsa, musimy cofnąć się w czasie znacznie dalej niż sięga pamięć najstarszych ziemskich kronik. Musimy przenieść się do ery, gdy Układ Słoneczny wyglądał zupełnie inaczej. Jest rok 225 000 przed naszą erą. Gdybyś wtedy spojrzał na Marsa, nie poznałbyś go. To nie była ruda pustynia. To była planeta tętniąca życiem, mieniąca się błękitem oceanów i zielenią kontynentów, podobna do dzisiejszej Ziemi, a może nawet i piękniejsza. Zgodnie z przekazami, w tamtym czasie do naszego Układu Słonecznego przybyły statki zwiadowcze z Plejad. Te zaawansowane istoty, szukając nowych światów do zasiedlenia i eksploracji, odkryły potencjał 3 planet – Ziemi, Marsa oraz planety, której dziś już nie ma, czyli Milony, zwanej też Maloną. Założono kolonię. To był złoty wiek. Cywilizacje na Marsie i Milonie rozkwitały. Dzięki technologii i wiedzy przywiezionej z gwiazd, czy to z systemu Plejad, czy z opisywanej we wcześniejszych lekcjach planety Aremo X3, życie osiągnęło poziom, o jakim my dzisiaj możemy tylko marzyć. Budowano miasta ze szkła i światła, które harmonizowały z naturą. Podróżowano między tymi światami tak swobodnie, jak my podróżujemy między kontynentami. Ziemia w tym układzie była wciąż dzika, dopiero przygotowywana, będąca rezerwatem przyrody i miejscem eksperymentów genetycznych, ale Mars i Milona były perłami w koronie tej części galaktyki. Panował pokój, a rozwój duchowy szedł w parze z technologicznym. Ale we wszechświecie istnieje prawo, które jest nieubłagane. Wysoka technologia w rękach istot o niskiej duchowości zawsze prowadzi do katastrofy. Byli potężni, byli dumni, ale popełnili błąd, który zdaje się być fatum rasy ludzkiej na pewnym etapie rozwoju. Zapomnieli o duchowości na rzecz technologii. Mieszkańcy tych kolonii, choć pochodzili z gwiazd, zaczęli ulegać tym samym słabościom, które dziś trawią ludzkość. Pycha, chciwość i żądza władzy. Zapomnieli o prawach Stwórcy. Zapomnieli, że są strażnikami życia, a nie jego właścicielami. Nadszedł rok 196 000 przed naszą erą. To data, która wyznacza koniec raju. Wybuchła wojna. Nie była to lokalna potyczka na miecze i łuki. Był to konflikt totalny, obejmujący Ziemię, Marsa i Milonę. Siły, które zostały wówczas wyzwolone, przekraczały ludzkie pojęcie. Ludzie z Ziemi zostali ewakuowani przez swoich gwiezdnych opiekunów na Plejady, aby ocalić materiał genetyczny. Ale w kosmosie rozegrał się dramat. 40 lat po wybuchu tego konfliktu nastąpił punkt kulminacyjny.
planeta Milona, piękna, zamieszkała siostra Ziemi i Marsa, została zniszczona. Nie po prostu podbita, została rozerwana na strzępy w wyniku niewyobrażalnej eksplozji spowodowanej nadużyciem broni o mocy, której nawet nie potrafimy nazwać. To, co dzisiaj nazywacie pasem planetoid między Marsem a Jowiszem, to nie są niedokończone skały, jak twierdzą niektórzy naukowcy. To cmentarzysko. Każda z tych asteroid to fragment dawnego świata. To gruzy miast, gór i dolin, które kiedyś tętniły życiem. To pomnik kosmicznej głupoty. Eksplozja Milony zachwiała równowagą grawitacyjną całego Układu Słonecznego. Ale to nie był koniec. W tym chaosie pojawił się czynnik, który starożytne teksty nazywają niszczycielem. Była to potężna kometa lub ciało niebieskie, które weszło w interakcję z orbitami. Musisz wiedzieć, mój przyjacielu, że orbity Marsa i Milony nie wyglądały wtedy tak, jak wyglądają dzisiaj. Mars znajdował się na innej pozycji. Był bliżej Słońca lub w innym układzie rezonansowym. Kataklizm spowodował wymianę orbit. Mars został gwałtownie wypchnięty ze swojej bezpiecznej strefy. Wyobraź sobie ten moment. To nie trwało milionów lat. To stało się niemal natychmiast. Gdy Mars został wyrzucony ze swojej orbity, jego atmosfera została zerwana jak płaszcz w czasie wichury. Woda wyparowała w przestrzeń lub zamarzła w mgnieniu oka. Gigantyczne oceany zmieniły się w lód, a bujna roślinność została starta na pył przez potworne burze piaskowe. Wszelkie życie na powierzchni zginęło. Ci, którzy nie zdążyli uciec do podziemnych baz lub na statki, zamarzli w ułamku sekundy, zastygając w niemym krzyku. Kroniki wspominają o nuklearnej zagładzie, o zniszczeniu atmosfery i to wszystko składa się w jedną całość. Wojna doprowadziła do niestabilności, a kosmiczna fizyka dokończyła dzieła zniszczenia. Mars stał się tym, czym jest dzisiaj – czerwoną planetą. Jego kolor to rdza, tlenek żelaza, który pozostał po bogatej w tlen atmosferze i wodzie. To blizna po ranach zadanych przez wojnę. Dlaczego o tym mówię? Czy po to, by cię przestraszyć? Nie. Mówię o tym, gdyż historia lubi się powtarzać, jeśli nie zostanie zrozumiana. Uchodźcy z tej wielkiej katastrofy, ocaleni z Marsa i ci, którzy przetrwali zagładę Milony, znaleźli schronienie na Ziemi. Jesteśmy ich potomkami. Nosimy w sobie geny tych, którzy budowali piramidy na Marsie i tych, którzy wysadzili w powietrze własną planetę. Ta trauma jest zapisana w naszej podświadomości. Spójrz na dzisiejszą Ziemię. Znowu gromadzimy broń, która może zniszczyć planetę. Znowu bawimy się siłami natury, których nie rozumiemy. Znowu stawiamy zysk ponad życie. Milona jest ostrzeżeniem. Planeta może przestać istnieć. Mars jest ostrzeżeniem. Cywilizacja może cofnąć się do poziomu bakterii, co również i na Ziemi nieraz miało miejsce. Pamiętasz opowieść o Atlantydzie i kontynencie Mu? Zostaliśmy tutaj umieszczeni nie po to, by powtórzyć ten błąd, ale by go naprawić. Ziemia jest szansą na odkupienie. Jest szkołą, w której mamy nauczyć się, że technologia bez miłości jest bronią samobójczą. Następnym razem, gdy spojrzysz na Marsa, nie dostrzegaj w nim tylko skał. Zobacz w nim brata, który upadł. I obiecaj sobie, że zrobisz wszystko, by Ziemia nie podzieliła jego losu. Rozwijaj swoją świadomość. Wybieraj pokój zamiast konfliktu. Co czujesz, słysząc tę historię? Czy wizja pasu planetoid jako szczątków planety rezonuje z Twoją intuicją? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu. Jeśli chcesz poznawać prawdziwą historię ludzkości i wszechświata,
poznać, jak działa prawo wszechświata, aby nie popełniać błędów przodków, zostań tutaj na dłużej i zasubskrybuj ten kanał. A tymczasem do usłyszenia w kolejnej lekcji.